Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik, troszeczkę inny niż wszystkie filmiki, które były do tej pory, a mianowicie pojawiają mi się takie pytania, co myślisz o tej całej sytuacji na świecie teraz, co się wokół wszystko dzieje i tak dalej, tu coś się dzieje, tam coś się dzieje, co chwilkę coś się dzieje, czy żyjemy już w jakichś czasach ostatecznych, czy się szykować i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ja mówiłem, że będzie ciekawie, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. To już powtarzałem wiele razy Wam wcześniej. Kiedyś przygotowałem dla Was też takie książki, czy szkolenie na ciężkie czasy. Książka była, jak przetrwać, było takie szkolenie, które było. One są dalej oczywiście w opisie filmu, można z nich skorzystać, tam wszystko macie, jak tam mniej więcej sobie poradzić, zapasy zrobić, co potrzeba i tak dalej, i tak dalej. To już wszystko dawno, dawno temu było. Jak kogoś to interesuje, to sobie opis rozwincie, tam to macie. Możecie to sobie po prostu pobrać, obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam jakiejś zapłaty za to, można to po prostu tak sobie obejrzeć. Oczywiście będzie miło, jeżeli wesprzecie kanał, bo też kolorowo wcale nie jest. Ale do czego dążę, moi drodzy? Już dawno, dawno temu była taka bardzo mądra książka, która dalej jest, choć tam troszeczkę w niej niektóre rzeczy nie są do końca dobrze przetłumaczone, jak miały być przetłumaczone. Nie wszystko już w niej jest, co było, a mianowicie mowa tutaj o Biblii. Co nam mówi Biblia, moi drodzy? Moi drodzy, Biblia nam właśnie mówi o tej sytuacji, która teraz ma miejsce tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Izrael. Tam są bardzo dokładne fragmenty w tym, które to mniej więcej opisują. Jednak to się cały czas nie mogło sprawdzić, ponieważ tam cały czas była mowa, że jak Izrael będzie tam państwem. Państwem on w sumie nigdy nie był. Dopiero w 1948 roku Izrael stał się państwem. Czyli w tym momencie mogła się wypełnić jak gdyby już ta przepowiednia biblijna, ponieważ Biblia też różne przepowiednie w sobie zawiera, a zostało to spisane ponad 2000 lat temu, jakby nie było. Więc wiele rzeczy stamtąd już się posprawdzało. Następnie Biblia przepowiedziała również takie coś, że Izrael znowu będzie jak gdyby w posiadaniu, władaniu Jeruzalem. To się stało w 1967 roku. Izrael znowu odzyskał Jeruzalem. Czyli to jest taka jak gdyby biblijna przepowiednia, która się spełniła w tym momencie. Następnie mamy w Ewangelii Daniela napisane, to jest, niech pomyślę, który to był chyba 9 rozdział Daniela. Był tam napisane coś takiego, że Arabowie po prostu zaatakują Izrael. To teraz właśnie ma miejsce w tym momencie. I jest tam również napisane, że są to czasy ostateczne, kiedy to się po prostu stanie. Więc tutaj jak gdyby ta przepowiednia po prostu zaczyna trafiać i robi się coraz bliżej tego wszystkiego. Później mamy jeszcze Ezekiel 38. Nie wiem, czy to nie będzie po polsku inaczej. Ezekiel, czy to nie będzie... Nie wiem. W każdym razie jest to Ewangelia Ezekiela, rozdział 38. I tam nam mówi właśnie to, że również będą Mog i Gog, czy jakoś tak, to jest takie nazwane. Tam różnie ludzi to twierdzą. Jedni mówią, że to mogą być właśnie Arabowie, jedni mówią, że to będzie Turcja i tak dalej, ponieważ Biblia też nie jest zawsze pisana tak wprost, tylko niektóre są przenośnie. I właśnie tam jest napisane, że właśnie przez te dwie nacje zostanie Izrael zaatakowany wtedy i będzie później podpisany też jakiś pokój, który zostanie przez Antychrysta przerwany i wtedy to już będzie tak zwany taki całkowity koniec tego wszystkiego. Również jeszcze tutaj mamy fragment Zacharias 14, czyli Zachariusza 14 rozdział. Mówi, że cały świat zwróci się przeciwko Izraelowi.
I to też jest taki dosyć ciekawy fragment. No ponieważ jak teraz to tak sobie poobserwujemy, no to już tam są takie różne głosy. Ja tutaj nie biorę niczyjej strony, po prostu pozostawiam to tak neutralnie, tylko odpowiadam po prostu na takie pytanie, które się pytaliście mnie. A że znam te fragmenty, kojarzę je bardzo dobrze z tego, więc po prostu no mówię wam to, no także no tutaj Zachariasz, rozdział 14 właśnie o tym mówi. I kiedy te kraje wszystkie się zwrócą właśnie przeciw Izraelowi, to wtedy ma ponownie przyjść Bóg tutaj na świat i ma zrobić z tym wszystkim porządek. Jak to będzie wyglądało? To już pozostawiam po środku, bo może to być ciekawe, może to być nieciekawe. Także no cóż, że tak jak mówiłem wam zawsze od początku, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jest oczywiście wiele innych takich proroctw, które również są nie tylko z Biblii, wielu innych to też przepowiadało i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo wielu takich jasnowidzów, którzy no dużo w tym temacie powiedzieli. Znanych takich to na przykład Nostradamus. Później mamy tego jeszcze austriackiego jasnowidza, który tam był, kurczę, zapomniałem teraz jego imię. W każdym razie on też miał bardzo dobre, trafne przepowiednie w tym temacie i też w poprzednich rzeczach, które by później mieliśmy, jeszcze Baba Wangę. Tego jest naprawdę cała masa takich różnych rzeczy, jednak no ja tutaj postanowiłem się tak namacalnie złapać, ponieważ no Biblię większość ludzi ma w domu, więc sami mogą sobie te rozdziały sprawdzić, przeczytać, jak to tam mniej więcej wygląda w tym. Także no, bywa to ciekawe. Później mamy jeszcze też taki ciekawy rozdział o Eufracie, w jednym miejscu jest, który mówi, że Eufrat wyschnie. To jest taka rzeka, która tam przepływa, bardzo duża. Ona nigdy nie wysycha, ponieważ no, praktycznie jest zawsze pełna, jednak ostatnimi czasy no wyschła. I tutaj również mówi ten fragment o tym, że właśnie no, cała grupa, jakaś milionowa armia ma właśnie po prostu tam przez to przejść i też ich tam po prostu no, zaatakować. Także to też jest ciekawy fragment. I później mamy całkiem jeszcze taki inny fragment, jeżeli jesteśmy przy tym już wysychaniu Eufrata. To jest Księga Objawienia, rozdział 9, werset 14-15. Tutaj ten werset nam mówi, że kiedy właśnie Eufrat wyschnie, to pod spodem w Eufracie są uwięzieni 4 upadli aniołowie, którzy po prostu mają się wtedy wydostać i mają jak gdyby no, zabrać ze sobą 1/3 ludzkości. No, znaczy zabrać to nie znaczy, że do dobrego miejsca, tylko po prostu no, ma się zmniejszyć o 1/3 populacja, tak to powiemy. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że Eufrat rzeczywiście wyschnął i teraz znajdują tam naukowcy przeróżne jaskinie, które są nie wiadomo jak duże, nie wiadomo jak daleko się prowadzą, a w tych jaskiniach słychać no bardzo dziwne odgłosy. Wręcz bym powiedział, że nieludzkie odgłosy, które są w tym po prostu słyszalne w tych jaskiniach. To tak już na marginesie dodatkowo, ponieważ no to wszystko ma tutaj jak gdyby połączenie, to się wszystko zazębia z tym wszystkim. Także tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, ludzkość niczego się nie nauczyła. Od samego początku, tak jak wam kiedyś mówiłem, my się uważamy za cywilizowany świat i tak dalej, i wszystko fajnie, pięknie. A ja wam już kiedyś mówiłem, że my się nic nie zmieniliśmy, że my dalej tak samo żyjemy, jak i w średniowieczu żeśmy żyli. Może mamy technologię, może mamy się lepiej żyć niż kiedyś, może mamy medycynę i to wszystko, ale jak głupi byliśmy, tak dalej jesteśmy głupi. Ponieważ tutaj żadnych wniosków z poprzednich lekcji, które były na tym świecie, nie wyciągnęliśmy. Przez te całe tysiące lat niczego się nie nauczyliśmy tak naprawdę. Ponieważ dalej to się wszystko dzieje tak jak się działo kiedyś i zmian praktycznie nie ma żadnych. Tyle, że teraz jest jeszcze technologia w grze, co czyni to wszystko jeszcze bardziej destrukcyjnym niż kiedyś, bo jak tam kiedyś ktoś sobie miał łuczek
i tak dalej, no to tam takich krzywd wielkich nie narobili. A dzisiaj no to już po prostu wygląda to całkiem inaczej, bo dziś tam tak praktycznie nie musi nikt nawet być obecny i już się coś dzieje. Ponieważ są maszyny sterowane zdalnie i nie wiadomo co jeszcze, także no niczego się po prostu nie nauczyliśmy. Ja wiem, że większość z was pewnie też tego nie popiera, tak jak i ja tego nie popieram, ale pomimo tego, że my tego wszyscy nie popieramy, to i tak się cały czas dzieje. Zawsze ktoś się wyrwie z szeregów i coś zacznie i później inni muszą za to płacić. Dopóki do czasu, bo jeżeli by się to miało rzeczywiście sprawdzić, tak jak będzie w Biblii napisane, czego wolałbym może jednak nie doświadczyć, bo to może być naprawdę mocne, jak to tam jest wszystko opisane, no to myślę, że to może być już ostatnia zagrywka tym razem i ostatni wyskok z tych szeregów, jeżeli coś takiego rzeczywiście miałoby miejsce, co Biblia tutaj opisuje. Oczywiście temat taki luźny do przemyślenia. Warto coś pomyśleć, coś się przygotować ewentualnie na różne scenariusze. Ponieważ, tak jak mówiłem już dawno, dawno temu, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I ten film jest inny niż inne. Ale po prostu tak jakoś poczułem, że powinienem to przekazać. Ponieważ wielu z was pewnie czytało Biblię. Jednak ja wiem, że nie każdemu te wersy utkwiły w pamięci, o których tutaj mówiłem, ponieważ to jest bardzo dużo informacji. Nie wszystko zawsze jest napisane zrozumiale w tym, ponieważ niektóre rzeczy po prostu trzeba sobie przekładać i je interpretować. One nie są dosłownie opisane, ale no, tutaj wyraźnie można wyciągnąć wnioski z tego, co tutaj wam powiedziałem w tych wersetów. Także to zostawiam dla was, dla przemyślenia, co z tym zrobicie. Wasza sprawa. No i co? No i miejmy nadzieję, że to wszystko tak daleko nie zabrnie i że po prostu ludzie się opamiętają na czas. Przede wszystkim ci, którzy podejmują te decyzje, bo od nich to wszystko zależy. Czy oni się opamiętają na czas, czy się nie opamiętają na czas. Wszystko mamy w rękach, ponieważ no i też ludzie wybierają tych ludzi na te stanowiska, więc jak ktoś ich tam wybiera, no to później są i konsekwencje po jego stronie, że coś takiego wybrał, jakby nie było. Także życzę wam miłego dzionka, pełnego uśmiechu, no i miejmy dobrą nadzieję i miejmy nadzieję, że się nie spełni to, co mówi Alexa, bo nie wiem, czy to znacie, to jest taki system, który tam jest, coś podobnego, kiedyś było Bixby, czy jakoś tak, tego jest więcej, taki inteligentny, jak gdyby coś, co możesz mu zadać pytania i on ci odpowie. I jak ktoś ma w domu Alexę, to przeważnie w Niemczech bardzo popularne jest, to chyba jest z Amazonu bodajże, i się ktoś zapyta, kiedy będzie ta trzecia, no to Alexa mówi, że będzie to 23 listopada 2023, 5 minut po 6 się zacznie. No cóż, skąd ta sztuczna inteligencja to wie, to ja nie wiem, ale takie daty podaję ludziom, kiedy się o to pytają. Także to już zostawiam na marginesie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. I jak potrzebujecie te książki czy szkolenia, to sobie w opis filmu zerknijcie. Tam to możecie bezpłatnie pobrać. Miłego dzionka.